Pokój i dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm parametrom RSSI i SNR. Postaramy się zrozumieć, jakie pożyteczne informacje dla nas niosą i jak to się przekłada na przykładową ikonę zasięgu. Mnie na przykład ciekawi, co to znaczy, że sygnał jest dobry albo zły. Wytłumaczę też przypadek przychodzącej wiadomości w mesztasztiku pomimo ikony braku sygnału. Takie dziwy. No to czołóweczka i lecimy z tematem. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. No to na początek RSSI. Receive Signal Strength Indicator. Jest to tak naprawdę odbierana moc sygnału mierzona w miliwatach. I my będziemy się przemieszczać od zera do liczb ujemnych, gdzie im bliżej zera, to sygnał radiowy jest mocniejszy, a im dalej na minusie, to mniej tej mocy do nas dociera. Dla uproszczenia RSSI podawany jest w dBm-ach. I tak, 0 dBm to 1 mW, minus 10 dBm to 1/10 mW, minus 20 dBm to 1/100 mW, minus 30 dBm to 1/1000 mW, minus 40 dBm to 1/10,000 mW, no i tak możemy schodzić w dół. W skrócie każde 10 dBm na minusie przesuwa nam przecinek w miliwatach na prawo. Także te moce sygnału zdają się naprawdę być śladowe, ale jest i tego się trzymajmy. Im sygnał przebywa dłuższą drogę, tym dociera do nas mniej mocny. Nieraz po drodze na jego jakość mogą wpłynąć przeszkody. Również tak małe jak dym, deszcz, czy ostatnio unikalny śnieg. Więc pośrednio wraz z pogorszeniem parametru RSSI możecie na przykład z małym prawdopodobieństwem stwierdzić opady atmosferyczne lub zmianę lokalizacji użytkownika mesztasztika. Ale nie zawsze jest tak źle. Nieraz mamy bonusy propagacyjne i można radiowo połączyć się z kimś, z którym normalnie połączyć się nie dało. To, że sygnał dociera w nasze otoczenie silny, dalej może dotrzeć do naszego odbiornika osłabiony, bo skoro pomiar odebranej mocy sygnału następuje dopiero w odbiorniku, to psuć go mogą urządzenia pomiędzy przychodzącym sygnałem a odbiornikiem, np. kabel i antena. Zwykle im mniej kabla, tym lepiej. Ale sprawdzajcie też parametr tłumienności używanego przez Was kabla dla danej częstotliwości. Nie wszystkie kable antenowe nadają się do popularnej częstotliwości mesztasztika 868 MHz. Może nieraz spotkaliście się z tym pojęciem RSSI w sieciach Wi-Fi. Tak, dla wyobrażenia sobie minus 65 dBm to bardzo dobry sygnał dla Wi-Fi, a minus 100 dBm to brak sygnału według Wi-Fi. Posłuchajcie do końca odcinka. Będę podawał parametry jakości sygnału dla mesztasztika. Naprawdę robi wrażenie. Tak, spoilerując, tam gdzie dla Wi-Fi sygnału nie ma, według mesztasztika jakość sygnału wciąż jest bardzo dobra. O, taka ciekawostka. SNR, Signal to Noise Ratio, prezentuje nam jakość odbieranego sygnału. I jest to tak naprawdę stosunek sygnału naszego poprzedniego RSSI do poziomu szumu. Skąd się bierze szum? Temperatura Ziemi, z kosmosu, z działalności ludzkiej, na przykład sianie na pasmach elektronicznymi śmieciami. Więc dajmy na to, że ta żółta linia na razie reprezentuje nam szum radiowy. I załóżmy, że buja się w granicy minus 94 dBm, ale już transfer jakiejś mesztasztikowej wiadomości podbija nam żółtą linię wyżej, ponad poziom szumu. Śmiało można twierdzić, iż łapiemy sygnał. Załóżmy, że siła sygnału wynosi minus 65 dBm. Jak obliczyć SNR? To bardzo proste. Poziom sygnału w dBm-ach minus poziom szumu w dBm-ach. Poziom sygnału, czyli nasz poprzednio omawiany RSSI, w tym wypadku wynosi minus 65 dBm. Poziom szumu, gdy żółta linia jeszcze była pozioma, to minus 94 dBm.
Więc nasze obliczenia będą wyglądały następująco. SNR równa się minus 65 dBm minus 94 dBm. Wychodzi 29 dB na plusie. A co, gdy sygnał będzie poniżej linii szumu? Dajmy na to, nasz sygnał dotrze do nas z mocą minus 101 dBm. Tu nasze obliczenia dla zakładanego tego samego poziomu szumu będą wyglądały następująco. SNR równa się minus 101 dBm minus 94 dBm daje nam 7 dB na minusie. Więc SNR większy od zera mówi nam, że sygnał jest ponad szumem, a SNR na minusie powie nam, że sygnał jest poniżej poziomu szumu. Z tym SNR na minusie to od razu już w głowie się układa, że skoro sygnał dociera do nas słabszy niż głośniejszy szum, to już klapa. Sygnał jest nieczytelny. No może tak jest z innymi modulacjami, ale używana w loże modulacja cyfrowa CSS potrafi być czytelna również jeśli dociera poniżej poziomu szumu. Na logikę to ciężkie do wyobrażenia, ale w tym właśnie cały fenomen meszta-sztika. Tam, gdzie inni radiowo już nie docierają, meszta-sztik prawdopodobnie się przebije. Jak daleko poniżej szumu meszta-sztik będzie działał? Jest to zależne od długości nadawanej kreseczki w modulacji CSS. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, link do filmu w prawym górnym rogu ekranu. Tą długość określa nam parametr spreading factor i według specyfikacji LoRy mamy takie oto graniczne wartości SNR, gdzie odebrana wiadomość może być poprawnie jeszcze zdekodowana. Minus 7,5 dB dla SF-a 7, minus 10 dB dla spreading factor 8, minus 12,5 dB dla spreading factor 9, minus 15 dB SF10, minus 17,5 dB SF11 i aż minus 20 dB spreading factor 12. Czyli ci, co zapamiętali ustawienia meszta-sztika z poprzedniego filmu na kanale, wiedzą, że spreading factor 7 tyczy się konfiguracji short fast, czyli dla sieci pracujących w short fast akceptowalny poziom sygnału poniżej szumu jest zaledwie na granicy minus 7,5 dB. Zaledwie. O ironio. Sieci z medium fast mają spreading factor 9. Tam dopuszczalny SNR ma aż minus 12,5 dB, czyli im wolniejsza sieć o wyższym spreading factor, tym głębiej poniżej szumu może być nadany sygnał radiowy, z którego to sygnału wiadomość zostanie poprawnie zdekodowana. No to już mając wiedzę o RSSI i SNR, wiemy co oznaczają te parametry oraz jak je interpretować. Jak to wygląda w meszta-sztiku? Kiedy mówimy, że sygnał jest dobry, a kiedy zły? No to nie wiem. Nie znalazłem żadnych informacji w oficjalnej dokumentacji meszta-sztika. No ale spokojnie. Znalazłem odpowiedź bezpośrednio w kodzie aplikacji meszta-sztika. Tutaj w kodzie mamy warunki odnośnie RSSI i SNR. I w zależności od ich wartości jakość sygnału jest dobra, przyzwoita, zła lub po prostu brak sygnału. A zmienne wyglądają następująco. Granica dla dobrego SNR to minus 7 dB, granica dla dostatecznego SNR minus 15 dB, granica dla dobrego RSSI minus 15 dBm i granica dla dostatecznego RSSI minus 126 dBm. I tak sygnał w meszta-sztiku uważany za dobry, jeśli SNR jest większy niż minus 7, a RSSI większy niż minus 115. Czyli na przykład pary SNR minus 6,9 dB i RSSI minus 114 dBm, albo SNR minus 1 dB, RSSI minus 99 dBm lub SNR 5 dB, RSSI minus 114 dBm albo SNR minus 6,9 dB i RSSI minus 39 dBm. Teraz sygnał dostateczny, średni, czy tam przyzwoity, zwał jak zwał. Tutaj SNR jest większy niż minus 15, ale za to RSSI musi być z poprzedniego przedziału, czyli dobre. To jest większe niż minus 115. Lub SNR z poprzedniego przedziału dobrego sygnału minus 7, ale za to możemy wziąć gorszy RSSI powyżej minus 126, czyli pary SNR minus 6,9 dB, RSSI minus 116 dBm, albo SNR 5 dB, RSSI minus 119 dBm lub SNR minus 14,9 dB, RSSI
minus 114 dBm, albo na przykład SNR minus 9 dB i RSSI minus 39 dBm. Jeśli SNR jest poniżej minus 15, ale za to powyżej RSSI średniego, czyli minus 126, to sygnał jest uznawany za zły. Podobnie w przypadku, gdy SNR jest powyżej minus 15, ale za to RSSI poniżej średniego, czyli minus 126. Czyli na przykład takie pary jak SNR minus 16 dB, RSSI minus 119 dBm, SNR minus 30 dB, RSSI minus 114 dBm, albo SNR minus 6,9 dB i RSSI minus 127 dBm. Lub SNR minus 14 dB z RSSI minus 150 dBm. Brak sygnału według Meszta-Sztika oznacza SNR poniżej minus 15 i RSSI poniżej minus 126, czyli na przykład taki SNR minus 30 dB i RSSI minus 150 dBm, ale też przypadek SNR minus 19 dB i RSSI minus 127 dBm. Rzuci nam w Meszta-Sztiku ikonę braku sygnału. No to minus 127 dBm odbieranej mocy sygnału nie jest tragedią. Poprzednio nawet minus 130 dBm RSSI dawało nam sygnał zły, czyli może się udać. A tutaj tak od razu brak sygnału tylko przez niższy SNR od minus 15 dB. No ale jak to wiecie z 7 minuty tego filmu, limit SNR zależy od spreading factor, a tutaj tak jakoś na stałe przypisane minus 15. No i nie uwzględnia nawet SF-a 11, czyli naszego domyślnego kanału Longfast, gdzie minimalny SNR to aż minus 17,5 dB. I to jest przypadek, gdy aplikacja Meszta-Sztik wyrzuci nam ikonę brak sygnału, a może się zdarzyć, że może się udać. Wiadomość może dotrzeć. Może zostanie to uwzględnione w wersji Meszta-Sztika 3.0 lub 2.6. Póki co SNR minus 15 zdaje się w Meszta-Sztiku figurować jako wartość graniczna i poniekąd uśredniona dla wszystkich kanałów. Podsumowując, nie ma co się gniewać na programistów Meszta-Sztika. Jednak ludzie są wzrokowcami i patrzą na kolorowe ikony, tym się sugerując. Wy już wiecie, że nie do końca może być to prawda. Znacie minimalne SNR dla Longfast czy Shortfast i teraz sami rzutem oka na parametry RSSI i SNR w Meszta-Sztiku możecie wysnuć diagnozę o jakości połączenia z nodem. Dziękuję za udostępnianie linku do tego filmu w internecie oraz za każdy like i komentarz. Może algorytmy YouTube'a dzięki Wam się najedzą i wiedza Meszta-Sztika dotrze do większej ilości osób. Tyle. Do usłyszenia na pasmach. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.